wziął się pomysł na Green Hella? My jako twórcy gier staramy się stale obserwować rynek gier. Patrzymy, jakie nowe trendy pojawiają się i są interesujące dla graczy. Więc w 2016 roku, kiedy zakładaliśmy studio, takim świeżym powiewem na rynku były survival symulatory. Więc stwierdziliśmy, że może to jest fajny pomysł zrobić taką grę i zaczęliśmy zastanawiać się, w którym kierunku powinniśmy podążać i jakie powinno być DNA naszego produktu, żeby odróżnić się jakoś od konkurencji. Jako art director głównie skupiałem się nad tym, żeby Green Hell jak najwierniej odwzorowywał lasy deszczowe Amazonii. Cały klimat z tym związany, zarówno pod względem otoczenia, jak i aspektem kulturowym, czyli plemion, które żyją w Amazonii. Największym wyzwaniem przy projektowaniu naszych lasów deszczowych było stworzenie dżungli, jej atmosfery, wyglądu, tak żeby gracz, grając w Green Hella, czuł się, jakby naprawdę przeniósł się do fantastycznego świata, jakim jest Amazonia. Na początku zajęliśmy się bardzo długim i wnikliwym researchem. To były filmy dokumentalne, filmy fabularne, setki przejrzanych zdjęć, mnóstwo książek antropologicznych. Realistyczny wygląd naszego lasu deszczowego osiągnęliśmy dzięki użyciu materiałów, które powstały w wyniku fotogrametrii, czyli fotoskanowania roślin, skał, generalnie jakichś naturalnych obiektów. I tak naprawdę całości dopełniło później dopracowanie postprocesów, które dały naszej dżungli odpowiednią kolorystykę, kontrast, mgieł, które spowijają Amazonię, tworząc taki niepowtarzalny, przytłaczający, tajemniczy efekt. No i na samym końcu warstwa dźwiękowa zupełnie unikalna w skali świata i unikalna dla tego regionu. Początki były bardzo trudne. Gdy zaczynaliśmy, praktycznie nie znaliśmy silnika. To, co teraz zajmuje nam chwilę, wcześniej wymagało znacznie więcej czasu. Nieustannie musieliśmy wertować dokumentację. Brakowało nam narzędzi, na przykład takich do tworzenia dżungli czy całego story. Wszystko musieliśmy pisać od nowa, a na początku mieliśmy tylko 2 programistów. Im dłużej pracowaliśmy nad naszym projektem, tym więcej nowych idei pojawiało się w naszych głowach. Rozrastał się nasz świat, dochodziły nowe zwierzęta, pojawiały się nowe mechaniki survivalowe. No i przyszedł taki czas, kiedy stwierdziliśmy, że pora rozwinąć nasz zespół. Cały design gry po prostu się zazębia. Każda mechanika survivalowa musiała grać w parze inną, więc nie byliśmy w stanie niczego wyrzucić, ani nic dodawać. Wszystko musiało z sobą współgrać do samego końca. No i w związku z tym, tak jakby pewnie nie powinienem tego mówić, ale do ostatnich tygodni nie mieliśmy w zasadzie pełnego grywalnościowego builda. A jak miałbym wybrać jedną najtrudniejszą mechanikę, to definitywnie byłby to plecak. Jest to mechanika, z którą zeszło nam najwięcej czasu. Iterowaliśmy ją bardzo długo. W zasadzie w którymś momencie już mieliśmy się poddać. W zespole już trochę traciliśmy morale, że dowieziemy go w takim stanie, jak chciałem, czyli żeby była ta cała fizyczność, to, że możemy wziąć rzecz z plecaka, przeciągnąć i położyć ją bezpośrednio na ognisku, bez zbędnych interfejsów. W zasadzie od momentu, w którym udało nam się zrobić ten plecak, tak naprawdę uwierzyliśmy, że całą grę możemy zrobić w taki imersyjny, bardzo fizyczny sposób, jak wyciągnięcie mapy czy zegarka, tak żeby to wszystko trzymać w rękach. To była moja pierwsza praca, zresztą dalej jest, jako animator w ogóle w game devie. I w zasadzie każda mechanika była jakimś mniejszym bądź większym wyzwaniem, ale przez to, że trafiłem do zespołu bardzo pomocnych, doświadczonych ludzi, to jakoś wszystko się udawało. A tak z najtrudniejszych mechanik to chyba ścinanie drzew, bo tam trzeba było wszystko zgrać, żeby skrypty, efekty i animacje ze sobą współgrały. Najcięższym i jednocześnie najbardziej ciekawym zadaniem było zanimowanie wszystkich zwierzaków. Biega ich naprawdę sporo, a mieliśmy niewiele czasu na zanimowanie ich. Chyba takim najtrudniejszym i najbardziej czasochłonnym zadaniem było wdrożenie życia do całej dżungli. Otrzymałem listę gatunków zwierząt i moim zadaniem było przemyślanie, w jaki sposób je rozłożyć na mapie i je rozłożyć. Wiązało się to z bardzo czasochłonnym planowaniem i rozłożeniem wielu boksów oraz spawnerów na mapie. Także w tym momencie dżungla sprawia wrażenie żywej, ale jednocześnie zróżnicowanej. Także jeżeli chcemy spotkać inny gatunek zwierzęcia, nieraz musimy przejść na przykład przez
połowę mapy. Kiedy zwierzęta pojawiły się już na mapie, moim zadaniem było dopilnowanie, żeby dobrze poruszały się po terenie tej mapy. Mieliśmy wiele przypadków, kiedy zwierzęta zaraz po tym, jak się pojawiły, zaczynały chodzić w kółko po małym obszarze, bądź zatrzymywały się na pierwszej lepszej przeszkodzie. Do tej pory mamy takie przypadki, jako że nasza mapa jest dosyć duża, staramy się to na bieżąco poprawiać i implementować w kolejnych patchach. Najtrudniejsze na pewno było to, że potrzebowaliśmy stworzyć jeszcze wiele lokacji, a nasze story nie były do końca skończone. Oznaczało to, że musieliśmy nad nimi pracować i jednocześnie stworzyć coś, co trafi już do graczy, zostanie w grze, a potem do tego wszystkiego jeszcze dynamicznie dorabialiśmy resztę historii. Dodatkowo też przy produkcji każdej lokacji musieliśmy brać pod uwagę, jakie rzeczy, które tam rzucimy, gracz będzie mógł wykorzystywać, co tak naprawdę będzie mocno wpływało na to, jak się gra. Więc nie mogliśmy za bardzo na spokojnie wypełniać lokacji wszystkimi cudownymi, wspaniałymi, pięknymi asetami. One wszystkie musiały przechodzić przez to, czy gracz tego użyje, czy ma tego użyć, czy to jest tak naprawdę sensowne i czy nie rozbalansuje całej rozgrywki. Najtrudniejsze chyba było to, że jako taka niedoświadczona osoba, która dopiero zaczyna w tym devie, to nie zajmowałem się tylko testingiem siłą rzeczy, tylko właśnie często trzeba było robić jakieś takie rzeczy obok, typu, że na przykład czasem coś na mapie rozstawię, zajmowałem się na przykład implementacją dialogów, tam cięciem ich i tak dalej. Raz nawet brałem udział w takiej sesji pseudomokapowej, gdzie po prostu siedziałem jako jeden z tribów, żeby później była referencja do tego, jak zrobić triba. No i cały czas są jakieś takie właśnie nowe wyzwania, nowe jakieś rzeczy do roboty. Cały czas jest nauka. Early Access został świetnie przyjęty przez graczy. Uświadomiło nam to, ile pracy nas jeszcze czeka. Pojawiły się nowe obowiązki, takie jak komunikacja z graczami, z naszymi fanami, którzy mieli mnóstwo pomysłów na rozwój tej gry, a te pomysły chcieliśmy gdzieś kiedyś w przyszłości zaimplementować. To był moment, w którym stwierdziliśmy, że ponownie musimy zwiększyć zespół. Do Creepy Jar przyszłam jako tester z dodatkowym zadaniem. Miałam pomóc studiu w komunikacji z graczami, czytać komentarze, czytać reviewsy. Okazało się, że jest to skarbnica wiedzy i źródło nieocenionego feedbacku. Zorientowaliśmy się, że jednak brakuje takiego kanału, gdzie deweloper mógłby się porozumieć w miarę szybko z graczami i w taki sposób powstał Discord. Najczęściej zgłaszaną sugestią i prośbą od graczy było dodanie koopa. Generalnie Green Hell był robiony z myślą o grze singleplayerowej. I żadna mechanika absolutnie nie jest pomyślana, jak będzie działała w koopie. No i oczywiście nikt tego nie zakodował, czy nie stworzył modeli, na przykład postaci z głową, dajmy na to, tak? Więc nasz bohater nie miał głowy i części tutaj korpusu. Najtrudniejsze dla mnie było przy skończeniu Green Hella praca w koopie, testy związane z koopem. Było bardzo dużo różnych zależności między klientami a hostem, więc znalezienie takiego błędu było bardzo, bardzo skomplikowane, czasochłonne, frustrujące często. Testerów niestety było tylko 3, także czasami było trudno. Wielokrotnie trzeba było testować jedna osoba na 3 komputery. A w dodatku tuż przed wrzuceniem tego koopa rozpoczęła się pandemia, więc musieliśmy nagle całą pracę przenieść do domu. Każdy z domu odpalał grę, łączyliśmy się w 4. U nas jest bardzo dobra współpraca wewnątrz studia, także przed każdym patchem były playtesty prowadzone przez praktycznie całe studio. No i gra działała, ale tak nie byliśmy do końca pewni, co się stanie, jak gracze to rzeczywiście odpalą w dużej ilości szczególnie, czy nagle nie wyjdzie coś dziwnego, coś nieoczekiwanego. No ale się udało. W ten sposób dotarliśmy do tego miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj. Mamy już ponad 10 dużych content update'ów i wciąż pracujemy nad kolejnymi. Naszych graczy jest już ponad 1 000 000 i bardzo jesteśmy im wdzięczni za dotychczasowe wsparcie. Od początku produkcji nasz zespół z 4 osób rozrósł się do ponad 20 i najfajniejsze w tym jest to, że wszyscy wciąż są bardzo entuzjastycznie nastawieni do pracy nad rozwojem tego projektu. Nie możemy się już doczekać na reakcję naszych graczy na nowy update The Spirits of Amazonia. Moim zdaniem najfajniejsze w grze jest crafting. Połączenie kija z kamieniem, to raczej można się spodziewać, że wyjdzie z tego jakiś toporek, no, ale na przykład narzędzie do rozpalania
stworzone z 2 kików i liny, no to już trzeba się bardziej tak zastanowić, czemu to w taki sposób, a nie inny się połączyło. Moja ulubiona rzecz w Green Hellu to łyżka, która nie robi nic, ale zawsze ma ją przy sobie. Jak właśnie w koopie sobie gotujemy czy coś w tym stylu, to jestem osobą, która musi mieć łyżkę i zawsze układa na garnuszku. Bardzo o nią dbam, czasem mi ktoś ją zabierze. Ulubionym featurem na pewno będzie to, że udało nam się stworzyć otwarty, duży świat. Gracz faktycznie czuje, że jest sam przeciwko naturze, sam przeciwko dżungli, że walczy, żeby przetrwać. Moim ulubionym featurem z gry są headshoty z łuku. Jak już prawie nie widzę zwierzaka, a nadal jestem w stanie trafić headshota. Polowanie włócznią na zwierzęta. Moim ulubionym featurem jest zdecydowanie inspekcja ciała. To była moja pierwsza animacja, którą wykonałem w ogóle w tej firmie i zawsze ją wspominam z jakimś sentymentem. Mechanika inspekcji. Uważam, że to jest coś innowacyjnego. Nie widziałem tego w żadnej innej grze do tej pory. Najbardziej w Green Hellu lubię błoto i lubię na nie patrzeć. Cała ścieżka dźwiękowa nadaje odpowiedniego tonu i emocji, którą chcieliśmy uzyskać. Chyba najbardziej lubię, jak trajby śpiewają. Sama sobie też często tak śpiewam przy biurku. To, co oni tam